Cześć! W dzisiejszym odcinku Muzycznego Subiektywu przyjrzymy się bliżej płycie, która uznawana jest za jedną z najwybitniejszych, nie tylko w dyskografii zespołu Camel, ale również w historii muzyki rockowej. Album The Snow Goose, bo o nim mowa, znam dobre 30 lat, a podejrzewam, że znajdą się widzowie, którzy znają go jeszcze dłużej. I przez wszystkie te lata słuchałem go, nie zastanawiając się specjalnie, jaką historię opowiada. Wystarczała mi muzyka, genialna zresztą. Ale kilka lat temu postanowiłem nadrobić zaległości i nie żałuję. I ten dzisiejszy epizod przygotowany jest trochę między innymi z myślą o osobach takich jak ja kilka lat wstecz, czyli takich, co znają płytę, ale niekoniecznie znają historię, którą opowiada. A o czym ona może opowiadać? Przecież to jest płyta instrumentalna. Lepiej posłuchajcie jakiegoś odcinka o Thin Lizzy. Zaraz, nie tak prędko. Owszem, płyta jest w całości instrumentalna, ale to nie znaczy, że nie kryje się za nią historia. Kryje się i to piękna i wzruszająca. A jeżeli chcecie wiedzieć, jaką rolę odgrywają w niej Śnieżyca czy wojskowa operacja Dynamo, albo jakie bywają zastosowania kurtki wełnianej czy nieprzewidziane konsekwencje reklamowania papierosów, to zapraszam już teraz na nowy odcinek Muzycznego Subiektywu. Album Snow Goose jest trzecim w dyskografii studyjnym dziełem brytyjskiej grupy Camel, zaliczanej do kręgu tzw. rocka progresywnego. O samym zespole na pewno sobie jeszcze kiedyś opowiemy. Dzisiaj interesuje nas ta płyta, nagrana i wydana w roku 1975. Album był drugim nagranym dla wytwórni Decca Records po doskonale przyjętym albumie Mirage. I od samego początku założeniem było, że będzie to koncept album. A co to takiego jest koncept album? No najprościej mówiąc, to jest płyta, na której utwory połączone są literacko i lub tylko muzycznie, jeżeli jest to płyta instrumentalna, w jakąś spójną całość, tworzą jakąś opowieść. W przeciwieństwie do standardowych krążków, które są po prostu luźnym zbiorem piosenek. Takim albumem, który uznawany jest za pierwszy w historii muzyki popularnej koncept album, wymienia się często Dust Bowl Ballads amerykańskiego pieśniarza folkowego Woody'ego Guthrie'ego. A w kręgu rockowym takie najbardziej znane koncept albumy to m.in. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band The Beatles, Tommy i Quadrophenia The Who, a chyba przede wszystkim Dark Side of the Moon i The Wall Pink Floyd. W przypadku zespołu Camel sugestia, aby kolejny album był albumem koncepcyjnym, wyszła od basisty Douga Fergusona, który stwierdził, że suita White Rider, luźno oparta na Władcy Pierścieni Tolkiena i zamieszczona na poprzedniej płycie długogrającej Mirage, była na tyle udanym eksperymentem, że warto do niego wrócić. Może niekoniecznie tematycznie, ale żeby przygotować tym razem już cały album, gdzie wszystkie piosenki będą ze sobą połączone, tworzyły jakoś spójną całość, opartą znowu na jakimś motywie literackim, jakimś dziele literackim. Koledzy zespołu podchwycili pomysł, a że wszyscy byli zagorzałymi czytelnikami, nie było problemu, żeby zaproponować jakieś książki, które można wziąć na warsztat. Klawiszowiec zespołu Peter Bardens zaproponował Siddhartę Hermana Hessego i nawet rozpoczęły się prace nad próbą przełożenia tej książki na warstwę muzyczną. 2 czerwca 1974 roku zespół wszedł do studia i nagrał nawet jeden numer, Riverman, z myślą o potencjalnym singlu promującym nowe wydawnictwo, ale na tym nagraniu się skończyło. Koncepcja ostatecznie została zarzucona, utwór wylądował w archiwum i dopiero po latach powrócił na kompaktowych reedycjach The Snow Goose. Więc jeżeli ktoś ma takie wydanie, to warto pamiętać, że ten utwór Riverman nie jest w żaden sposób ani tematycznie, ani muzycznie powiązany z właściwą płytą. Bardens musiał być najwyraźniej zakręcony na punkcie Hessego, bo kiedy upadła koncepcja Siddharty, zaproponował inną powieść tego autora, Wilka Stepowego. Ale zespół zgodnie uznał, że ta powieść również będzie trudna do przełożenia na język muzyczny i szukano dalej.
Z jakimi propozycjami wyszedł Andy Latimer, gitarzysta i lider zespołu, czy Andy Ward, perkusista, nie wiemy. Wiemy natomiast, że basista Doug Ferguson zaproponował wykorzystanie krótkiego opowiadania Paula Gallico, Amerykanina włoskiego pochodzenia, zatytułowanego The Snow Goose, co można przetłumaczyć na polski jako Śnieżna gęś. Opowiadanie zostało pierwotnie wydane w 1940 roku w gazecie Saturday Evening Post, a rok później wydane w formie książeczki. Nosiło podtytuł A Story of Dunkirk, co nawiązywało bezpośrednio z punktu widzenia czasu powstania opowiadania do niedawnych wydarzeń historycznych, czyli słynnej ewakuacji żołnierzy alianckich uwięzionych na plażach Dunkierki. Warto jeszcze wspomnieć, że zanim Camel zainteresował się tą historią, została ona przedstawiona w filmie telewizyjnym wyprodukowanym przez BBC w 1971 roku z Richardem Harrisem i Jenny Agutter w rolach głównych, a scenarzystą był sam Paul Gallico. Przy czym Andy Latimer mówi, że w tym okresie tego filmu nie widział. Obraz zdobył Złoty Glob za najlepszy film telewizyjny oraz 9 nominacji do nagrody Emmy, ostatecznie zdobywając jedno dla Jenny Agutter za najlepszą aktorkę drugoplanową. Film jest dostępny na YouTubie, trwa niecałe 50 minut i zapraszam do obejrzenia. Link zamieszczam w opisie epizodu. Jest to dość wierna adaptacja opowiadania. Dobre, stare kino. Jeżeli ktoś lubi takie filmy, to zachęcam. Naprawdę warto. Wracając do Camela. Uzgodniwszy źródło inspiracji, Barnes i Latimer zaszyli się na kilka tygodni w wiejskim domku w hrabstwie Devon, gdzie poświęcili się komponowaniu utworów na nowy album. Owoce ich pracy publiczność mogła usłyszeć przynajmniej fragmentami już na przełomie września i października, bo zaczęli włączać je do repertuaru koncertowego. Między innymi na 2 koncertach w klubie Marquee w Londynie, czego dowodem są 2 zarejestrowane kompozycje, dołączane po latach na reedycjach kompaktowych płyty The Snow Goose. Ale sama sesja nagraniowa przeciągnęła się, nie odbyła się jesienią 1974 roku, ponieważ Camel miał zobowiązania koncertowe, ruszył na 7-tygodniową trasę po Stanach Zjednoczonych u boku Wishbone Ash, supportowali Wishbone'ów. Swoją drogą wiele bym dał, żeby zobaczyć te koncerty, no bo Wishbone Ash i Camel na jednej scenie to musiało być naprawdę niezłe przeżycie muzyczne. Po tym 7-tygodniowym tournée Camel został jeszcze na własną rękę trochę w Stanach, ponieważ ich poprzednia płyta Mirage weszła do listy Billboard. Co prawda zatrzymała się na miejscu 149, ale zawsze to coś. Panowie postanowili kuć żelazo póki gorące i popromować jeszcze trochę wydawnictwo, więc zagrali trochę koncertów klubowych po Stanach i dopiero gdzieś tam pod koniec roku wrócili do Anglii. W związku z tym prace nagraniowe nad płytą The Snow Goose ruszyły dopiero w styczniu 1975 roku. Najpierw w studiach Decki, ale muzycy nie byli zadowoleni ani ze sprzętu, który się tam znajdował, ani z postępu prac, dlatego przeniesiono się do Island Studios, również w Londynie, i tam już płytę nagrano i dokończono. Produkcją płyty, podobnie jak w przypadku poprzedniego wydawnictwa Mirage, zajął się David Hitchcock, a zespół tym razem był wspierany jeszcze przez Davida Bedforda, który odpowiadał za aranżacje orkiestrowe. Ostatecznie płyta ukazała się w kwietniu 1975 roku i dotarła do 22 miejsca na brytyjskiej liście przebojów. Co ciekawe, przed przystąpieniem do sesji nagraniowej zespół nigdy nie wykonał całego setu utworów naraz, nie mówiąc już o tym, żeby był on odgrywany w kolejności, jaka ostatecznie była ustalona na albumie. Więc tak naprawdę ostateczny kształt nadali dopiero w trakcie prac w studiu i dopiero wtedy przekonali się, czy to, co skomponowali jako osobne utwory, łączy się w całość muzycznie. Tym bardziej szacunek i czapki z głów, bo ostateczny efekt naprawdę, jeśli przynajmniej o mnie chodzi, zapiera dech w piersiach. Na pewno zauważyliście, że cały czas posługuje się nazwą Snow Goose albo The Snow Goose. Natomiast jeżeli przyjrzymy się okładce płyty, to zobaczymy, że poprawny,
Pełny tytuł brzmi Music Inspired by the Snow Goose. Czemu tak długo? Czemu nie krótko? Snow Goose, o co chodzi? No chodzi o kwestie prawne. Tak naprawdę to sam autor opowiadania, Paul Gallico, zagroził zespołowi pozwem sądowym, jeżeli oni nazwą album The Snow Goose. Zastosowano więc wybieg, dodano ten człon Music Inspired by, pisany zresztą, jak widać na okładce, dużo mniejszą czcionką. Czemu taka reakcja pisarza? No poszło o papierosy. Otóż wówczas już dobrze po 70 Paul Gallico był zagorzałym przeciwnikiem palenia, a zespół Camel już po samej nazwie kojarzył mu się z marką znanych papierosów i pisarz podejrzewał, że najwyraźniej muzycy muszą mieć jakieś konszachty z koncernem tytoniowym. I miał rację. Według wspomnień Andy'ego Warda, perkusisty, ktoś w pewnym momencie w wytwórni płytowej Decca wpadł na genialny pomysł, żeby dla celów promocyjnych dokonać takiego reklamowego mariażu, połączyć zespół i markę papierosów. Podpisano umowę i efektem tych działań marketingowych było m.in. to, że na okładce drugiej płyty zespołu Mirage mamy tak naprawdę przerobiony obrazek znany z opakowania papierosów Camel. Ta współpraca zespołowi ewidentnie nie leżała, szybko się z niej spróbowali wymiksować, umowę ostatecznie rozwiązano, ale mleko się już wylało. Paul Gallico nie dał się przekonać. Twardo obstawał przy tym, żeby zespół nie użył tej nazwy. No i tak się sprawa zakończyła. Musieli użyć tego wybiegu prawnego i dopisać to Music Inspired by. Co ciekawe, jeżeli poszukacie w internecie zdjęć młodego Paula Gallico, to można go często na nich zobaczyć z fajką, a nawet z papierosem, więc w latach młodości sam był palaczem. Na starość mu się zmieniło, no pechowo dla Latimera i spółki. Ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na okładkę The Snow Goose, to zobaczymy też, że liternictwo użyte do nazwy zespołu wciąż jest tym liternictwem z logotypu papierosów. Więc nie wiem, być może jeszcze prawa tej umowy działały i jeszcze byli zobowiązani jakoś nawiązywać do logotypu tych papierosów. Co więcej, nie udało się uzyskać też zgody na dołączenie do płyty książeczki, w której będą zawarte teksty, cytaty z opowiadania Paula Gallico, korespondujące z konkretnymi utworami zamieszczonymi na płycie. Zespół uznał, że takie wydawnictwo byłoby wartościowe dla słuchaczy, którzy mogliby lepiej poznać, o czym jest ta instrumentalna historia, ale na przeszkodzie stanęła umowa, kontrakt, który wydawnictwo zdążyło już podpisać z innym twórcą. Był inny pomysł, też zrealizowany, na coś, co można dzisiaj określić audiobookiem czy słuchowiskiem. Po prostu ktoś inny wcześniej kupił prawa do tego, żeby nagrać Snow Goose w wersji czytanej przez zawodowego aktora z towarzyszeniem muzyki instrumentalnej, orkiestrowej. No cóż, zespołowi pozostało tylko, żeby oprócz tego tytułu Music Inspired by the Snow Goose z tyłu okładki dodać jeszcze adnotację, że płyta została zainspirowana opowiadaniem o tym samym tytule napisanym przez Paula Gallico w roku 1941. No dobrze, a teraz czas na clou naszego odcinka, czyli o czym jest ta płyta. Zaczyna się od klimatycznego utworu The Great March. Najpierw słyszymy odgłosy dzikiego ptactwa, potem natchnione wokale, które budują taki baśniowy nastrój całej opowieści. Great March można przetłumaczyć na polski, że to jest wielkie bagno czy wielkie bagna. Według opowiadania są to podmokłe tereny nadmorskie znajdujące się w hrabstwie Essex na wybrzeżu nad kanałem La Manche lub jak wolą Anglicy nad kanałem angielskim. Między
wioską, a starą osadą poławiaczy ostryg. Tereny dzikie, porośnięte przez trawy i trzciny, smagane wiatrem, zajęte głównie przez solniska i baseny pływowe, zamieszkałe w zasadzie tylko przez dzikie ptactwo, z rzadka odwiedzane przez myśliwych. I w tych niegościnnych terenach usytuowana jest latarnia morska. W czasie, kiedy zaczyna się akcja utworu, już od dawna opuszczona i nieużywana. Ale wszystko zmienia się wraz z kolejnym utworem i z przybyciem naszego bohatera, Filipa Rayadera. To jest malarz, który zajmuje się naturą i dzikimi ptakami i on kupuje wiosną 1930 roku latarnię wraz z przylegającymi do niej moczarami. I to nie bez powodu. Po pierwsze, oczywiście kieruje się tą bliskością siedlisk dzikiego ptactwa, ale też faktem, że latarnia położona jest na odludziu, z dala od ludzkich osad. Jeśli chodzi o warstwę muzyczną, Rayader to radosny, pogodny kawałek, prawdziwy przebój z tej płyty z popisową partią fletu w wykonaniu Andy'ego Latimera, ale też z kapitalnym solem na organach Petera Bardensa, no i doskonałą sekcją rytmiczną. Ten pogodny charakter tego utworu ja sobie tłumaczę, że ma obrazować serdeczny charakter naszego głównego bohatera. Nasz bohater ma swoje powody, by unikać ludzi. Mówiąc wprost, jest brzydki, jest garbaty, a jego lewa ręka jest kaleka i wygięta w nadgarstku tak, że przypomina taki ptasi szpon. Natura wynagrodziła mu te mankamenty wyglądu dobrym charakterem, wielkim talentem malarskim i wielkim sercem, które kocha wszystkie stworzenia, zwłaszcza dzikie ptaki. Nie jest to człowiek, którego przepełniałby gniew czy nienawiść do ludzi, mimo że sporo od nich wycierpiał. Jeżeli już, to przepełnia go smutek, dlatego że spotyka się na każdym kroku z wykluczeniem, że ludzie patrzą na niego i uprzedzają się do niego tylko widząc jakby tę warstwę powierzchowną, nie zadają sobie trudu, żeby poznać go bliżej i zobaczyć, jak wartościowym jest człowiekiem. Smuci go zwłaszcza to, że jego wygląd odpycha kobiety, a ta jego niepełnosprawność nie pozwala mu jakby konkurować na równi z, powiedzmy, normalnymi, zdrowymi mężczyznami. Czuje się przez to gorszy, ma na pewno jakieś takie zaniżone też poczucie własnej wartości. Raz na 2 tygodnie Rayader zjawia się w sąsiedniej wiosce, żeby uzupełnić zapasy. I wtedy ludzie też patrzą na niego z ukosa, z uprzedzeniem. Z czasem się przyzwyczajają, ale zawsze jest to takie spojrzenie na brodate dziwadło z latarni. I ten stosunek, te relacje między Rayaderem a społeczeństwem ma obrazować kolejny utwór na płycie, czyli Rayader Goes to Town. Utwór zaczyna się z werwą, żwawo, dynamicznie, ale po jakiejś minucie tempo i klimat kawałka się zmienia. Nie wiem, czy taki był zamysł muzyków, ale ja to sobie tłumaczę, że to jest takie jakby podcięcie skrzydeł. Tak jakby Rayader pełen dobrych chęci i dobrej woli zmierza do miasteczka. Kiedy tam przychodzi, spotyka się nagle z taką ludzką niechęcią, z takim właśnie patrzeniem pod byka na niego, z niechęcią i ta zmiana, tak sobie tłumaczę tę zmianę nastroju w tym numerze. W połowie utworu do głosu dochodzi Andy Latimer z kapitalnym solem na gitarze. Ono się fantastycznie zaczyna. Uwielbiam ten wstęp i robi się taki floydowski klimat. Bardzo, bardzo fajna część płyty. I to jest to miejsce, gdzie ja muszę to powiedzieć. Ja nie rozumiem, czemu często w jakichś rankingach najlepszych gitarzystów
Andy Latimer nie jest wymieniany w ścisłej czołówce. Dla mnie to jest muzyk tego formatu, co David Gilmour. Zresztą podobnie artykułuje dźwięki, ma podobne zamiłowanie do czystych, ale pięknych partii gitary. I generalnie, jeżeli ktoś lubi długie solówki, piękne melodie, to polecam płyty Camel, bo tam jest tego mnóstwo. Tam tego znajdziecie, można się tym delektować. A Andy Latimer jest naprawdę wyśmienitym gitarzystą, bardzo wszechstronnym. Potrafi grać nie tylko słodkie, piękne, chwytliwe melodie, potrafi też przymucić mocniej, agresywniej. Byłem kilka razy na koncertach Camela i na żywo ten człowiek też dowozi, co nie zawsze jest takie oczywiste. Także naprawdę bardzo wybitny muzyk i choćby dla niego samego warto płyt Camel słuchać. A przecież pozostali muzycy w niczym nie odstają. Wracając do naszego bohatera. Rajader, zanim osiadł w Great Marsh, przez wiele lat podróżuje, ale w wieku 27 lat dochodzi do wniosku, że chce się ze świata, z życia wycofać, dlatego kupuje położoną na odludziu latarnię i tam zamieszkuje. Na pociechę zostają mu Towarzystwo Dzikich Ptaków, jego obrazy i długa na 16 stóp, czyli jakieś naszych 5 metrów, łódź żaglowa, którą chętnie wyrusza w morze, pomagając sobie ze względu na braki w tej lewej ręce silnymi zębami do trzymania lin. Podróżując, obserwuje chętnie dzikie ptactwo, fotografuje je, szkicuje, by potem przynosić to na płótno. Maluje dużo, sprzedaje niewiele, ponieważ jest bardzo krytyczny do własnej twórczości, ale to, co opuszcza jego pracownię, jest według opowiadania to są prawdziwe arcydzieła, majstersztyki. Nie jest typem myśliwego, na ptaki nie poluje i przegania myśliwych ze swoich terenów, natomiast koło latarni zakłada zagrodę i tam trzyma oswojone ptactwo, a także chętnie gości i karmi dzikie ptaki, które przybywają w te strony, żeby przezimować. Gdzieś z okolic Grenlandii czy Spitsbergenu przylatują jesienią, aby przezimować i u Rajadera znajdują schronienie. I tak jak dla Filipa ta latarnia i otaczające ją moczary są takim azylem przed światem, przed ludźmi go chronią, tak samo ta jego zagroda i ta jego posesja jest takim azylem, schronieniem dla dzikiego ptactwa, które bardzo chętnie z tego korzysta. I kolejny na płycie utwór, taki spokojny, o tytule Sanctuary, oddaje właśnie dobrze klimat tego miejsca, które na ziemi stworzył dla siebie i dla ptaków Rajader. Ale wszystko się zmienia, kiedy na scenie pojawiają się nowi bohaterowie, a w zasadzie nowe bohaterki. Wpierw mamy rozmarzoną miniaturkę Frita, która wprowadza nam postać 12-letniej dziewczynki, która pewnego ranka, 3 lata po tym jak Rajader zamieszkał w latarni, puka do jego drzwi. Dziewczynka jest umorusana i wystraszona, bo zna krążące po okolicy legendy o tym brzydkim dziwadle z latarni. Legendy nie zawsze miłe, bo podsycane przez nienawistnych myśliwych, przepędzanych przez Filipa z jego posesji. Ale ten strach przezwycięża dziecięca wiara i nadzieja, że ten brzydki brodacz potrafi uleczyć każde stworzenie, a ta pomoc jest potrzebna, ponieważ dziewczynka znalazła i przynosi do latarni postrzeloną gęś. Znalazła ją na mokradłach i przynosi do Rajadera, prosząc o pomoc. Następny utwór na płycie to jest istne cudo, The Snow Goose. Utwór tytułowy, w którym melodie, które tam Andy Latimer wygrywa na gitarze, należą do najbardziej znanych fragmentów z płyty i najbardziej urzekających. Narracyjnie Filip
zgadza się oczywiście pomóc i opatruje rannego ptaka, a dziewczynka dzielnie mu w tym pomaga. Filip rozpoznaje w ptaku kanadyjską gęś śnieżną, ale jest bardzo zaskoczony faktem, że znalazła się tak daleko od domu. I tutaj czas na małą dygresję, bo nie każdy jest ornitologiem, ja też nie jestem, musiałem sprawdzić, więc kanadyjska gęś śnieżna jest nazywana inaczej śnieżycą dużą. Jest to sporych rozmiarów ptak wędrowny, zamieszkujący Amerykę Północną i Grenlandię. Występuje w dwóch odmianach, jasnej i ciemnej. Nas interesuje ta odmiana jasna, która jest w zasadzie śnieżno-biała, poza czarnymi lotkami na końcach skrzydeł. Ryader domyśla się albo zgaduje, że ptak musiał dostać się w szpony jakiejś potwornej burzy, jakiegoś sztormu, który niósł go ze sobą przez setki mil, aż wreszcie ptak dotarł nad Wyspy Brytyjskie i tutaj wycieńczony postanowił wreszcie wylądować, napotykając strzały myśliwych. Ptak jest młody, Filip ocenia, że ma mniej więcej rok, jest silny, a rany są niegroźne, więc malarz zakłada, że do wiosny zwierzę się z tych ran wyliże. Proponuje nazwać je La Princesse Perdue po francusku, co tłumaczone na angielski oznacza Lost Princess, a po polsku to będzie zagubiona czy zaginiona księżniczka. Dziewczynka, która nazywa się Frid, ale Ryader mówi na nią Frita, pojawia się coraz częściej w latarni, żeby sprawdzać, jak czuje się księżniczka. I w ten sposób zaprzyjaźnia się nie tylko z ptakiem, ale również z Filipem. I ten moment ilustruje na płycie kolejny numer Friendship. Pogodny, ale z takimi momentami, które wprowadzają jakoś taką nutę niepokoju, być może zwiastując to, co nastąpi już za chwilę. I tu muszę się przyznać, że jak słyszę ten utwór, zwłaszcza pierwsze takty, to one mi się nieodmiennie kojarzą z taką drepczącą, kiwającą się na boki gęsią. Tam jest taki motyw tu, 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 tu. I ja zawsze mam przed oczami właśnie taką truchtającą gęś. Także nie wiem, z czym Wam się to skojarzy, może nie w ten sposób, no ale ja tak mam. To taka dygresja. A co za chwilę? Za chwilę jest moment rozstania, bo gęś przychodzi do zdrowia, zaczyna czuć się lepiej, zaprzyjaźnia się z innymi ptakami, oswaja się z Fritą i z Filipem, ale najsilniejszy jest zew natury. Kiedy wiosną gęsi zbierają się do odlotu, księżniczka wyrusza wraz z nimi, wydając na pożegnanie takie swoje charakterystyczne krzyki. To się chyba fachowo nazywa glęgor. I ten moment ilustrowany jest przez utwór Migration, jeden z dynamiczniejszych na płycie. Tu pierwsze skrzypce wiedzie wspaniała wokaliza Andy'ego Latimera, ale sekundują mu świetnie pozostali muzycy, zwłaszcza sekcja rytmiczna, czyli Doug Ferguson na basie i Andy Ward na perkusji. Wraz z odlotem śnieżnej gęsi urywają się wizyty Frity w latarni. Ryader znowu zostaje sam. To w tym okresie maluje z pamięci obraz, na którym uwiecznia 12-letnią Fritę z księżniczką na rękach, czyli upamiętnia to ich pierwsze spotkanie. I ten smutek samotności i tych wspomnień dni spędzanych w towarzystwie przyjaciół ilustruje kolejny na płycie przejmujący utwór Ryader Alone. A potem kolejna zmiana nastroju. Nieco podniosły, a nieco wesoło, radośnie bujający lot śnieżnej gęsi, czyli The Flight of the Snow Goose, kolejny utwór na płycie. W połowie października zdarza się cud. Księżniczka wraca. Spędziwszy kilka miesięcy gdzieś na północy, prawdopodobnie na Grenlandii czy Spitsbergenie, teraz wraca przezimować i pamiętając doskonale ten azyl u Filipa,
wraca jak gdyby nigdy nic, ląduje i jest gotowa od razu jeść mu prosto z ręki. Uradowany malarz zostawia w sąsiedniej wiosce wiadomość dla Frity i ta zjawia się kilka dni później. Cała trójka jest znowu razem. I ten schemat powtarza się w kolejnych latach. Kiedy przychodzi wiosna, księżniczka odlatuje wraz z dzikimi ptakami, Frita przestaje odwiedzać Filipa, w jego domu gości smutek. Jesienią ptak powraca, tak samo rozpoczynają się wizyty Frity, cała trójka spędza czas razem. Dla Filipa jest to czas radości, czas szczęścia. Pewnej jesieni księżniczka nie wraca i wtedy Filip ma złamane serce. Ale już rok później jakimś cudem gęś przypomina sobie o tym azylu u Rayadera i znowu się pojawia. Uszczęśliwiony malarz daje znać Fricie i ta pojawia się. Nie widzieli się 1,5 roku. Kiedy się wreszcie spotykają, malarz jest zaskoczony. To już nie jest ta 12-letnia dziewczynka, którą pamięta z pierwszego spotkania, z obrazu, który namalował z pamięci. Od ich spotkania minęło kilka lat, a teraz jeszcze nie widzieli się dłuższy czas. Zaszły w niej duże zmiany. To jest dojrzała panna. Ta relacja ulega powoli zmianie. Tymczasem więź między Filipem a księżniczką z każdym rokiem zacieśniała się. Te jej okresy, kiedy jej nie było, stawały się coraz krótsze, aż wiosną 1940 roku, kiedy ptaki odlatują wcześniej, wystraszone przez latające nad ich głowami samoloty, wystraszone przez odgłosy wojny przetaczającej się przez Europę i zbliżającej się do wybrzeży Anglii, księżniczka zostaje. Początkowo zrywa się do lotu wraz z innymi dzikimi ptakami, ale szybko powraca. I to jest znak, że tym razem już z własnej woli wybiera to miejsce, tę zagrodę przy latarni na swój nowy dom i tutaj pragnie pozostać. Rayader i Frita są szczęśliwi, ale w ich relacji wkrada się cień uczucia, którego Frita się boi, a Rayader nie ma odwagi, nie śmie o nim w ogóle wspominać. Dziewczyna znika na kilka tygodni, a kiedy wraca, chcąc zobaczyć, czy księżniczka faktycznie została na stałe, a podświadomie pewnie, żeby po prostu spotkać się z Filipem, spotyka go w momencie, kiedy ten pakuje swoją łódź. Okazuje się, że Filip wyrusza, żeby pomóc żołnierzom uwięzionym na plażach Dunkierki. I teraz tu mała dygresja historyczna, bo nie każdy musi to wiedzieć albo o tym pamiętać z lekcji historii. Z końcem maja 1940 roku wojska niemieckie, idące jak burza przez Francję, zepchnęły brytyjski korpus ekspedycyjny i towarzyszące mu wojska francuskie, a także innych narodowości nad kanał La Manche. Alianci zostali w zasadzie złapani w pułapkę. Za plecami mieli morze, przed sobą szykujące się do ostatecznego ataku wojska niemieckie. Nad sobą mieli niemieckie lotnictwo. Nie było w zasadzie drogi ucieczki. Całej tej ekspedycji, całemu temu wojsku groziła zagłada. Podjęto decyzję o ewakuacji, szacując, że tak naprawdę z ponad 300 000 żołnierzy uda się uratować może kilkadziesiąt. Całej operacji nadano kryptonim Dynamo. Natomiast problemem był oczywiście kurczący się czas, ale też brak odpowiednich środków transportowych. Royal Navy miała za mało jednostek, zwłaszcza takich, które mogłyby podpłynąć do plaż i zabrać czekających żołnierzy. Duże okręty, duże statki nie były w stanie podpłynąć ze względu na mielizny, płycizny przy plażach Dunkierki. Ewakuacja z samego portu non-stop bombardowanego była praktycznie niemożliwa. I w tej sytuacji rząd brytyjski zwrócił się z takim apelem w zasadzie do
całego społeczeństwa. Poproszono, że wszyscy, którzy dysponują jakimiś jednostkami pływającymi, łódkami, łodziami, jachtami, motorówkami, no w zasadzie czym się tylko da, żeby pomogli ewakuować żołnierzy z francuskich plaż. Dużą część tych jednostek oczywiście marynarka zarekwirowała i wykorzystała, obsadzając swoimi marynarzami, ale też dużo jednostek popłynęło prowadzonych przez cywilów. I zdarzyło się coś, co określa się mianem cudu Dunkierki. Tych żołnierzy udało się stamtąd ewakuować, udało się uratować. Tu pomijam dywagację historyków, czemu Niemcy nie zadali tego decydującego ciosu, albo czemu ten cios mimo prób zadania się nie powiódł. Możecie sobie o tym oglądać różne ciekawe dokumenty, jest tego dużo na YouTubie. Tutaj może skupmy się tylko na fakcie, że udało się i ostatecznie ponad 330 000 żołnierzy zostało ewakuowanych, więc mimo, że była to ucieczka, to zakończyła się sukcesem. Jednym z takich cichych bohaterów tej ewakuacji jest Philip Rayader, właśnie opisany przez Paula Gallico jako jeden z tych, którzy decydują się wyruszyć bez wahania na pomoc żołnierzom na plażach. Kiedy Frita go spotyka wieczorem, czy tam już w nocy, kiedy on pakuje tę łódź, widzi, że jest podekscytowany. To jest ten moment, kiedy on może się wreszcie wykazać. To jest moment, kiedy jego kalectwo nic nie znaczy. Kiedy nikt mu nie może zabronić, żeby tak jak inni zdrowi mężczyźni wziął udział w obronie kraju czy w pomocy żołnierzom. I Frita, patrząc na niego, widząc jego zapał, to w jaki sposób opowiada o tym, czego musi dokonać, to sprawia, że ona zaczyna patrzeć na niego inaczej. Nie widzi już tylko tego garbu i kalekiej ręki, widzi, jaki to jest wspaniały człowiek, jakiego wspaniałego serca, wspaniałego charakteru. I jednocześnie, chociaż sama nie nazywa jeszcze tego uczucia, które gdzieś tam kiełkuje w jej sercu, zaczyna odczuwać strach o niego, niepokój, obawia się, że to się może ta eskapada źle skończyć, więc chce go od tego pomysłu odwieść, ale na próżno. On mówi, że to jest wreszcie ten moment, kiedy on też może, tak jak inni mężczyźni, wziąć w tym udział i pomóc. Do tej pory pomagał dzikim stworzeniom, dzikim ptakom. Teraz może wreszcie pomóc ludziom. Nie zamierza z tego rezygnować. Jego łódź jest mała, zmieści się na nią może tam góra 7 żołnierzy, ale to nie ma znaczenia. To będzie zawsze 7 ocalonych, a poza tym on jest gotów robić tych kursów wiele. Tak, bo to też nie chodziło o to, żeby te jednostki zabierały żołnierzy z plaży i transportowały do Brytanii. Chodziło tylko o to, żeby zabrały je z tych plaż, bo mogły podpłynąć tam, gdzie woda była niska i przetransportowały na stojące dalej w morzu okręty czy statki handlowe, które służyły jako transportowce. I Frita oczywiście to rozumie, więc proponuje, że w takim razie popłynie razem z nim. Ale Rayader odmawia. No po pierwsze, oczywiście nie chce jej narażać, ale mówi też, tutaj matematyka jest brutalna. On mówi, jeżeli zajmiesz to miejsce, to będzie o 1 żołnierz mniej zabrany podczas każdego kolejnego kursu. Nie mogę się na to zgodzić. Więc ostatecznie żegnają się. Rayader prosi, żeby Frita zajęła się ptactwem, które zostaje w zagrodzie, i żegnają się tak naprawdę nie powiedziawszy sobie tego, co do siebie czują, czy tam zaczynają czuć. Rayader odpływa, Frita żegna go i ten moment w historii ilustrowany jest przez utwór Preparation.
początkowo taki pogodniejszy, ale szybko zmieniający się w taki utwór smutny, niosący taki ładunek też takiego niepokoju, może obawy przed tym, co nastąpi za chwilę. Tutaj na pierwszy plan wysuwają się piękne wokalizy kobiece. Trochę ten utwór klimatem przypomina The Great Gig in the Sky. Pink Floyd nie jest tak dramatyczny, ale też jest piękny. I te wokale kobiece, można sobie to tłumaczyć, że one wyrażają ten niepokój, te obawy Frity o Ryadera, albo że zwiastują jakieś nieszczęście. Andy Latimer mówi, że tutaj bardzo żałują, ale że wokalistka, która wykonała tę partię, oczywiście została opłacona, natomiast nie umieszczono na płycie informacji, kto tę partię wykonywał, i po latach nikt już tego nie pamięta, więc tak naprawdę mamy tutaj anonimową bohaterkę wykonującą te piękne wokalizy. Następna część historii opowiadana jest z perspektywy uratowanych żołnierzy. Wspominają postać garbatego brodacza, który wyłonił się na swojej żaglówce z obłoków dymu i wśród huku, wybuchów, świstu kul z wielką śnieżną gęsią krążącą nad łodzią zbliża się do plaży i pomaga ewakuować kolejne tury żołnierzy na stojący w głębi morza transportowiec. Chaos wojny oddaje kolejny utwór na płycie Dunkirk, który zaczyna się najpierw tak marszowo, jakby przygotowując tę akcję ewakuacyjną. Ja sobie to tak tłumaczę, że to jest moment, kiedy te łodzie zbliżają się do wybrzeża Francji, a potem gwałtownie przyspiesza, staje się bardzo taki agresywny i to wydaje mi się, że jest ten moment, kiedy te łodzie trafiają w piekło wojny i manewrują wśród wybuchów, wystrzałów i próbują uratować jak najwięcej ludzi. A potem wszystko się urywa. Mamy bicie samotnego dzwonu, mamy taką ponurą muzykę, która przez chwilę narasta, a potem stopniowo się wycisza. Tytuł Epitaph zdaje się mówić wszystko. Bohaterstwo Filipa ma swoją cenę. Z relacji kolejnego żołnierza, oficera marynarki, dowiadujemy się, że statek, na którym płynął już wyładowany uratowanymi żołnierzami, trafia na morzu na samotną żaglówkę, w której leży martwy mężczyzna, zabity serią z karabinu maszynowego niemieckiego myśliwca. Na burcie siedzi wielka biała gęś. Kiedy statek zmienia kurs, podpływa do łodzi, żeby zabrać mężczyznę, gęś nie pozwala na to, bije skrzydłami i krzyczy przeraźliwie. I w tym momencie żołnierze na statku orientują się, że dzięki zmianie kursu uniknęli śmiertelnego niebezpieczeństwa spotkania z pływającą niemiecką miną. Kiedy mina przepływa obok statku, żołnierze wysadzają ją w powietrze serią z karabinu, a potężna eksplozja zatapia łódkę, na której znajdował się Ryader. Księżniczka wzbija się w powietrze i trzykrotnie krąży nad miejscem, gdzie łódź tonie, a potem odlatuje na zachód. I warto wspomnieć, że w tym utworze Epitaph wykorzystano okrycie wierzchnie Douga Fergusona, basisty zespołu, tak zwany duffel coat, co na nasze można tłumaczyć, że to jest taka słynna kurtka budrysówka. I Latimer i Ferguson podobno w studiu wzięli tę kurtkę i machali nią, uzyskując efekt podobny do trzepotania skrzydeł naszej bohaterki. Za co zresztą Ferguson jest opisany na okładce płyty jako odpowiedzialny nie tylko za bas, ale właśnie też za duffel coat.
Opowieść kończy się historią Frity, która na próżno czeka na powrót Filipa. Błąkając się po latarni, trafia na obraz, który dawno temu malarz namalował z pamięci, czyli przedstawienie jej z ranną gęsią na rękach, tak jak się spotkali po raz pierwszy. Ten smutek Frity doskonale obrazuje kolejna miniatura na płycie Frita Alone z przejmującą partią klawiszy w wykonaniu Petera Bardensa. Ale to nie jest finał, bo za chwilę muzyka narasta, by po chwili wybuchnąć radosną melodią przetwarzającą wątki z utworu The Flight of the Snow Goose. To utwór La Princesse Perdue i księżniczka wracająca do domu. Frita z daleka słyszy jej krzyki i widzi samotnego ptaka lecącego w stronę latarni. Domyśla się, jaki los spotkał Filipa, bo nigdzie nie widzi jego łodzi, nie widzi jego samego powracającego z morza. Zaczyna płakać. Krzyki gęsi kojarzą jej się z wołaniem Filipa, który żegna się z nią w ten sposób i ona sama też się z nim żegna, uświadamiając sobie wreszcie, co do niego czuła. Domyśla się, że malarz też ją kochał i ona wreszcie jest w stanie nazwać to uczucie, mówi przez łzy, że go kocha. Księżniczka nie ląduje, nie zostaje, krąży chwilę nad latarnią, tak jakby żegnając się z Fridą i z tym azylem, który tu miała przez wiele lat, a potem odlatuje, unosząc się coraz wyżej i wyżej w niebo. I ten widok kojarzy się Fricie z duszą Filipa ulatującą do nieba i zeznającą wreszcie spokoju. Żegna się więc z nim słowami Godspeed, Filip, Godspeed, czyli no po naszemu tak jakby z Bogiem, Filipie. Frita zabiera obraz do domu i wraca. Potem przychodzi jeszcze przez kilka tygodni doglądać ptactwa, które zostało w zagrodzie. Ale któregoś dnia okazuje się, że niemiecki bombowiec przez przypadek zbombardował latarnię i kiedy Frita przychodzi tam, nie zostaje na miejscu już nic. Budynek zostaje zniszczony, dzikie ptaki z zagrody uciekają, a przez wyrwę w nadmorskim wale wdziera się morze i zabiera resztki. Tak więc naprawdę zostają znowu tylko mokradła i krzyki mew unoszące się nad nimi. Cały album kończy się tak, jak się rozpoczął, utworem The Great March, gdzie słyszymy znowu te takie natchnione wokale, a potem już tylko odgłosy dzikiego ptactwa. Płyta The Snow Goose spotkała się z bardzo dobrymi recenzjami i z uznaniem słuchaczy, przynajmniej w Europie. W Stanach wylądowała ostatecznie na 162 miejscu listy Billboard. Obecnie uznawana jest za jedno z najwybitniejszych dzieł powstałych w latach 70. w tym gatunku rocka progresywnego. Sam zespół bardzo chętnie wykonywał dłuższe fragmenty tej opowieści na koncertach. Mamy też nagranie z podwójnego albumu koncertowego A Live Record, gdzie ta płyta jest cała odegrana. A w roku 2013 Andy Latimer podjął decyzję, żeby nagrać płytę studyjnie raz jeszcze. Miał to być rodzaj hołdu dla nieżyjącego już Petera Bardensa. Tym razem album utrzymany mocno w klimacie oryginału udało się wydać już bez tego dopiska Music Inspired By. Co ciekawe, sam zespół po sukcesie artystycznym, jakim była The Snow Goose, a także komercyjnym, płyta ostatecznie dochrapała się miana srebrnej płyty. Zdecydował się jednak zrezygnować z kolejnych koncept albumów i z muzyki wyłącznie instrumentalnej. Tutaj wpływ na tę decyzję z pewnością miały naciski ze strony wytwórni. Kiedy przedstawiciele wytwórni dowiedzieli się, że w ogóle Snow Goose będzie płytą w całości instrumentalną, to byli przerażeni. No i potem naciskali, żeby jednak Camel wrócił do bardziej piosenkowego repertuaru, co uczyniono już na następnej płycie Moon Madness, zresztą też doskonały. Tam zespół
przedstawił już utwory w dużej mierze śpiewane. Natomiast po kilku latach na szczęście do tej koncepcji albumów połączonych jakąś wspólną opowieścią wrócili, dzięki czemu mogliśmy cieszyć się takimi wydawnictwami jak Nude, Stationary Traveler, Dust and Dreams czy Harbor of Tears. Jak już wspominałem we wstępie, płyty The Snow Goose słuchałem od lat, nie wiedząc nic o historii w tle i zupełnie mi to nie przeszkadzało. Ta muzyka jest genialna, broni się sama znakomicie. Natomiast nie ukrywam, że poznawszy tę historię, jeszcze bardziej zakochałem się w tym albumie. I mam nadzieję, że tak samo będzie w Waszym przypadku, a jeżeli tej płyty jeszcze nie znacie, to gorąco zachęcam, żebyście po nią sięgnęli. Znajdźcie chwilę, kiedy będziecie mogli się podelektować tymi dźwiękami. One nie lubią jakichś dodatkowych hałasów czy pośpiechu, więc fajnie wygospodarować sobie taki moment, kiedy możecie po prostu sobie w spokoju usiąść i jej posłuchać. A jeżeli kogoś przeraża sama myśl, że musiałby odsłychać płyty wyłącznie instrumentalnej, to uspokajam. Ta muzyka jest przebogata, skrzy się od pomysłów, od melodii, które wpadają w ucho, zapadają w pamięć. Tam jest dużo utworów, część z nich jest krótka, dużo się dzieje, zmieniają się tempa, zmieniają się nastroje. Naprawdę nie sposób się nudzić, także bardzo gorąco zachęcam, dajcie jej szansę, jest tego warta. A teraz już tradycyjnie dziękuję za Waszą uwagę, za Wasz czas. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania, udostępniania. Zapraszam też na fanpage Muzycznego Subiektywu. Zapraszam do oglądania innych epizodów. A jeśli ktoś miałby ochotę wesprzeć rozwój kanału, to jest teraz taka możliwość. Można postawić symboliczną kawkę na supi.pl. Linki znajdziecie w opisie kanału czy w opisie filmu. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wszelkie wsparcie, jakie okazujecie Muzycznemu Subiektywowi i do zobaczenia niebawem.